Witajcie kochani, nie wiem czy zobaczycie jak odcina światło na długich, to jest kosmos. Długie, krótkie. Także światła są ustawione jak najbardziej dobrze. Niestety zaczęło padać. Jesteśmy mówieni na 5, miało dzisiaj nie lać, tylko w nocy miały być opady. No kochani, wczoraj mnie ukurzyło strasznie, jeszcze trochę buty są ukurzone, nogawki, a dzisiaj ruszyliśmy i oczywiście fajna mrzaweczka, także liczę, że ładnie mi to wszystko umyje, nie będzie trzeba myć znowu motocykla, żadna szczotka pasta, tylko no znowu mnie połączyło z tym. Nie wiem co nas rozłącza nas z interkomami i łączy nas z telefonami cały czas, co parę sekund. No ale a już walka z interkomami to już wiecie u nas, że jest cały czas. No interkom połączony. A tu jest ten wjazd. Poszedł. Dzisiaj trochę zachmurzone. Dojeżdżamy do celu podróży drugiego. A jest, a ten nobelizm malutki. No ale jest, dobra. Kazimierz Wielki. Obelisk nie jest jakiś tam potężny, no ma kilka metrów, ale koronę ma piękną. Drugie, stryk i trzecie, poprawka kursu. meters. Helix. 3, 2, 1. No a król Kazimierz Wielki III królował od 1330 do 1370.
ostatni król z Piastów, a potem to się już zaczęło, wiecie co dziać. Potem 1410, jeszcze jeden zryw, a potem już tylko zrywami szło. Raz lepiej lub gorzej. A w tle widzicie tam jeszcze kościół z 1617 roku, odremontowany, ale 1617 rok, także naprawdę nieźle. Nie wiem, czy kolega co robi? O kurde, robi oblot całej wioski. No i jeszcze 4 żony i ani jednego potomka i ród Piastów wymarł. No i jesteśmy już prawie na miejscu. Pałac Niemojewski, oczywiście ruiny tego pałacu, tylko pytanie jest, czy tu się da wejść? A, nie da się. Teren prywatny. Lipa. Ale fajne, kurde, swoje jeziorko mieć i taki pałacyk. To kto to ogrzeje? Juhu! Dobra. Także 3 punkty żeśmy zobaczyli. A teraz lecimy do ostatniego, ale kierujemy się już w stronę domu i to będzie jakieś jezioro w Kroczycach, czy jakieś jeziorko między Włodowicami, Zawierciem a Olkuszem, no nie wiem, tak jakoś to wygląda, także wracamy. Kolejna piękna traska, ile my tam zrobili dzisiaj? 162 km, także teraz do domu może być około 120, może więcej, nie wiem, bo nie patrzyłem. Ale zapraszam Was jeszcze na ostatni punkt programu. Juhuhu. Win. Góra Fest. Ja na 5 zredukowałem. A ja 6 mam taką długą, że pod takie góry to nie dam rady. Znaczy no wyszedłby, ale by zwalniał za bardzo. Tak, wjeżdżają do lasu i no jesteśmy na miejscu, to jest zalew, nie wiem jak ten zalew się nazywał, za chwilę Wam powiem. Ludziów tu jest cała masa, tak trochę na dziko, trochę na pół dziko. O, mają nawet wilka tutaj po prawej stronie całkiem. Ktoś ma wilka. Takiego jak twojego.
Obwodnica... Czego to mówiłeś? Bolesławia. Obwodnica Bolesławia wygląda tak. Ha. Pięknie, niezły bonusik. Aha. A tu też jest zamknięta z drugiej strony? Aha. No tak, to rozumiem, tylko czemu dalej jest tam niepuszczone? Aha. Nieźle. No to się w takim razie żegnamy. Nie ma rady. To do następnego filmiku, Danielo. Z Danielem rozmawialiśmy, że następny filmik to będzie porównanie, czy tam jazda ja na Daytonie, a on na RX2. Także zrobimy Wam wreszcie ten filmik i zapowiadamy, o którym mówiliśmy o porównaniu, tak? Pojeździmy, a potem parę słów powiemy, jakie odczucia oczywiście, no bo już ja mam 4000 przekroczone, Daniel tam mam przekroczone gdzieś 3,5, nie pamiętam ile tam Daniel już ma tych kilometrów. 2300, a dobra, czyli mniej troszeczkę. Myślałem, że już ponad 3000. 2300, no ale wiadomo, że jesteśmy już na swoich motocyklach przyzwyczajeni. No więc jak teraz się zmienimy, no to od razu będziemy czuć, jakie różnice są, co plusy, co minusy. Motocykle są podobne, ale to już w następnym filmiku zapraszamy. Trzymaj się, Daniel, na razie. A Wam, kochani, dziękuję za kolejny filmik. Dzięki za wsparcie, subskrypcje, lajki, komentarze. I zapraszamy na kolejny film. W następnym będę zasuwał na Daytonie, a Daniel na RX2. To będzie to.